Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym filmiku chciałam Wam pokazać, jak można samemu zrobić sobie takie kostki rosołowe. I takie kostki rosołowe możemy sobie przechowywać w zamrażarce. I wtedy wyciągamy sobie i gotujemy sobie czy sosik, czy zupę, czy rosół i naprawdę będzie rewelacja. Teraz akurat jest jesień i mamy pełno warzyw. Warzywa są tanie. Możemy sobie takie coś zrobić sami w domu. I jak to idzie, jak to się robi, chciałam Wam dzisiaj pokazać w moim filmiku, ponieważ to są jakby kostki bio, takie bioprodukty albo ekologiczny produkt zrobiony sam w domu, bez żadnych dodatków, a więc na pewno będzie zdrowe. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak to idzie po kolei, jakie warzywa dać, jak długo gotować, jak to przygotować, jak po prostu poporcjować i jak końcówka i jak na koniec to będzie wszystko wyglądało. Oczywiście, jak można prosić o łapki, o suby, będę się bardzo cieszyła. Teraz przejdę, pokażę Wam te wszystkie warzywa, które ja będę tutaj kroić na tą moją kostkę rosołową. A więc to jest por, a więc por, nie? Rodzaj męski, nie jest moja pora, ale to już jest nieraz automatycznie, nie wiem czy jak to się już odmienia, ponieważ parę lat już nieraz jakiegoś słowa nie używam i nieraz idzie wyciąć, a nieraz nie idzie wyciąć. Umyłam i proszę zwrócić uwagę, że tutaj też ta dolna część może być nieraz tutaj brudna, a więc proszę tutaj też umyć. Mamy tutaj teraz, tutaj mam umytą, wyskrobaną marchewkę, pociemniała troszkę, ale była umyta, wyskrobana i ja tutaj patrzyłam, mam prawie 400 gram marchewki, żebyście mniej więcej wiedzieli, ile trzeba, czyli 350-400. Wy możecie dać więcej marchewki, troszeczkę mniej marchewki, zależy jaką chcecie mieć. Ja będę miała taką jakby tą kostkę wyważoną, że tak jak daję zupy, marchewki najwięcej, pietruszki, por, seler, pietruszka, pasternak też daję i mam tutaj również, proszę zobaczyć, tutaj są pietruszki, a to jest pasternak. On jest troszeczkę żółciejszy bardziej i słodszy. To dla tych, co na przykład nie wiedzą, albo na przykład nie możecie dostać pietruszki, kupcie por. Kupcie sobie pasternak, bo to jest bardzo, bardzo podobny smak. Dwie pietruszki takie, średnie albo większe lekko i taki sam pasternak. Tutaj miałam 150 gram selera i po obraniu mam 120. I proszę zobaczyć takie 3 średnie cebulki. To już w sumie nie liczę. 3 średnie cebule i 1 ząbek duży czosnku albo 2 mniejsze. I tutaj jest również seler liść. Teraz ja to wszystko sobie pokroję drobniutko. I to będę smażyła. Również drobno seler kroję. To są te warzywa, które trzeba bardzo drobno, bo one są twarde i się najdłużej w zupie gotują. I tak samo robię z pietruszką i z pasternakiem. Tutaj możemy rozdrobnić również cebulkę w drobną kostkę, ale ta kostka nie musi być taka całkiem drobna, ponieważ my to będziemy smażyć, a potem będziemy wszystko blendować. No ja chciałam Wam tylko mniej więcej pokazać. I również tego pora będziemy kroić drobniutko, tak około pół centymetra.
I seler również. I pietruszkę zieloną. A więc tutaj mam pietruszkę zieloną, a więc również pietruszkę daję. Pietruszkę kroję drobniutko, około pół centymetra do centymetra. To są najlepsze gadżety, wam powiem, w kuchni, najbardziej jakby potrzebne. To znaczy, mam na myśli dobre noże. Zrobię wam ekstra filmik już na tym programie, na tym moim kanale Babcia Bożenka Robótki. Mam już parę gadżetów, jakie są przydatne, ale wam zrobię jeszcze na kanał z gotowaniem o gadżetach w kuchni przydatnych, które powinniście naprawdę mieć. Wszystko mam już pokrojone i chcę wam pokazać, jak to idzie dalej. I zobaczcie, mogłabym wziąć jakąś wąską, płytką patelnię, ale by mi się to nie zmieściło. A więc mogę sobie wziąć taką wyższą, taki rondelek, ale jeżeli nie macie takiego rondelka, to bierzecie taki garnek z grubym dnem. To jest to, co wam mówię, że jest bardzo, bardzo ważne mieć w domu chociaż jeden taki wyższy garnek, w którym możecie sobie wszystko obsmażyć, udusić. Właśnie w takich, o, jak teraz można powiedzieć, momentach, kiedy jest czegoś za dużo, albo jak robicie galaretę, niedługo święta, zaopatrzcie się w jeden taki duży garnek, to wam powiem, że wam się przyda i zaowocuje. Zawsze będziecie mieli coś wygodnego, praktycznego. Daję ze 3 łyżki oleju. Słonecznikowy, rzepakowy. Możecie również dać oliwę, jak lubicie. Jak wam się dosyć nagrzeje, to co wrzucacie najpierw, to jest ta marchewka, seler, pietruszka i ten pasternak. Bo to jest troszeczkę twardsze, niech wam się lekko zarumieni, ale tylko lekko, bo jeżeli wam się spali, to cała praca pójdzie na marne. I chcę wam jeszcze powiedzieć, jeżeli macie lubczyk, widzicie, ja mam tutaj wysuszony, to jeszcze dajcie z 2-3 gałązki lubczyka. Zaczyna się już dosyć grzać, a więc wrzucam i mieszam. Te 2-3 minutki smażymy i dodajemy resztę. I teraz po 2-3 minutkach dajemy już cebulę i czosnek. Co możecie zrobić, jak macie za dużo, to sprezentujcie komuś. I proszę zobaczyć, 2 minutki mijają i daję już to zielone. Jak sypię, wymieszam, to od razu zmniejszam o połowę. Od razu zmniejszam o połowę i zaraz jeszcze troszeczkę, można powiedzieć o połowę, ponieważ nam się to nie może przypalić. I zanim to jeszcze przykryjemy, dajemy sól. I wam powiem na łyżki, ile to będzie. Te 3 łyżki takie dobre soli musi być, ponieważ sól jest też konserwantem. Mogę sobie to spróbować, jak to smakuje. Mniej więcej. Dosyć słone. I niech tak będzie. I przykrywam. Mam na 5. Zmniejszam jeszcze o połowę, czyli na 2,5. Nastawiam. 21 minut. Czas minął. I teraz mieszam. Mieszam i patrzę, czy się ugotowało już. Przekładam już sobie to. I takie ciepłe jeszcze będziemy blendować.
Tutaj jest troszeczkę wody. Widzicie? Tego rosołu, co się nagotował, ten rosół. I wszystko jest dobrze. I zaczynam blendować. To znaczy potrzebny jest na pewno tutaj w tym przypadku blender, bo ja nie wiem, czy to idzie przez sitko wszystko przetrzeć, ale gdybyście nie mieli blendera, możliwe, że przez sitko byście mogli również to przetrzeć. By musiało być bardzo dobrze ugotowane, a więc 20 minut, 25, wtedy to by szło wszystko fajnie. Tak już wygląda i blenduję jeszcze troszeczkę, żeby mi się to dobrze zmiksowało. Proszę zobaczyć, już jest gotowe. Teraz biorę sobie tą blaszkę i rozkładam tutaj na tą blaszkę. Rozkładam teraz na tą blaszkę na wysokość około centymetra. Jeżeli mamy większą blaszkę, może być na większą albo na dwie mniejsze, ponieważ to, jak przestygnie, musi pójść do zamrażarki. A więc musimy się zastanowić, czy nam to wejdzie do zamrażarki. Ale to możemy później ściągnąć do zamrażarki. Możemy tylko ten spód. Tak to już wygląda. A więc przestygnie, musi być naprawdę zimne, wtedy dopiero wkładamy do zamrażarki. Jeżeli mamy miejsce, że tak włożyć, to jest idealnie, ponieważ później wyciągamy to i jeszcze takie zamrożone musimy pokroić. A tą resztę wkładam do słoiczków. I mam kostkę rosołową do wszystkiego, można powiedzieć. Do każdej zupy, do sosu. Tyle, że to długo Wam nie poleży w lodówce. To może Wam poleżeć, ja wiem, około miesiąca. Czy około 2 tygodni, czy 3. To też trzeba przechowywać w zimnym miejscu, na pewno w lodówce. Jak macie zerówkę, to w zerówce. Możemy dać, jak nie mamy jak zamrozić, możemy dać sobie w małe porcje i do woreczków włożyć. Wkładam do zamrażarki. To jak mi przestygnie, włożę do zamrażarki i jak będzie zamrożone, to pokażę Wam, jak to robię dalej. I proszę zobaczyć, mam już tą moją kostkę rosołową. Tutaj mam aluminiową folię. Proszę zobaczyć, zamarznięta. I teraz bierzemy sobie taki nóż, ściągniemy z tej blaszki, jeszcze zamrożone, i zaczynamy sobie kroić jakieś kosteczki małe. Zależy, jakie chcecie, nie? Mogą być podobne, takie jak to musi być zamrożone, ponieważ nam się też fajnie pokroi, nie? Dlatego tak trzeba szybciutko to przerobić, żeby Wam się nie odmroziło. I teraz to zawijamy w aluminiową folię. I może tak zrobię. I biorę taki kawałeczek, proszę zobaczyć, i zawijam. Tutaj również zawijam szczelnie. Również tutaj zawijam ładnie. I proszę zobaczyć, kosteczka gotowa. Możemy również do pudełeczka jakiegoś plastikowego włożyć, jak nie chcemy do woreczka. I ląduje już tutaj. I tak robimy z całością. I do zamrażarki wrócę już na moim kanale. A więc dziękuję Wam pięknie i do widzenia.